W tym filmie wcale nie zamierzam Państwu opowiedzieć o papugach, które naturalnie występują w śnieżnych rejonach. A więc nie mam tu na myśli na przykład towarzyszącej mi dziś konury patagońskiej, którą nasi widzowie poznali już z filmu Papugi z krainy fok i pingwinów i którą widywano już nawet na daleko wysuniętych na południe Falklandach z subpolarnym klimatem. Nie mam też na myśli nowozelandzkich papug Kea, których zdjęcia na śniegu są szeroko znane. Mam na myśli papugi z klimatów subtropikalnych i tropikalnych, które na dobre już zadomowiły się w naszej strefie klimatycznej. A za przykład posłużą nam losy żyjącej wśród śniegów Aleksandretty o imieniu Gunnar, pewnych Amazonek, mieszkanek niemieckiego Stuttgartu i majestatycznych Ar, które skolonizowały angielskie miasteczko. A skąd się tam wzięły? Czy przyleciały z tropików? Otóż nie. Trafiły tam za sprawą światowego handlu papug, który rozwinął się szeroko w połowie ubiegłego wieku. Zostały one wyłapane ze środowiska naturalnego i trafiły jako domowi pupile oraz do licznych hodowli w bogatych krajach, w których warunki klimatyczne diametralnie różnią się od tych, z których pochodzą. A tam niestety zdarzały się przypadki, że zbiegły do środowiska i utworzyły zdziczałe populacje. Już kilkadziesiąt lat temu w Kalifornii zaczęło osiedlać się wiele gatunków amazonek i konur. Z kolei Arizoną zawładnęły stada afrykańskich nierozłączek, które gniazdują w olbrzymich starych kaktusach. Floryda zaś stała się rajem dla mnóstwa gatunków, począwszy od papużek falistych, a na Arach skończywszy. No tak, ale pewnie powiecie, że to wcale nie są zimowe krajobrazy. No to idźmy dalej, na północ. Południowoamerykańskie mnichy nizinne opanowały już ogromne obszary Ameryki Północnej i Europy. W Ameryce przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych i osiedliły się już w Kanadzie, w rejonie Wielkich Jezior i rzeki Świętego Wawrzyńca. A jeśli chodzi o Europę, to największym utrapieniem są w Hiszpanii, gdzie niszczą plony na polach i w sadach. Ale widywano je też dalej na północ, w Belgii, Holandii, Niemczech, Danii, Austrii i w Czechach. Z kolei aleksandretty obrożne zalewają głównie Europę. Nie sposób już przejść przez któryś z londyńskich parków, by się na nie nie natknąć. W Wielkiej Brytanii pojawiły się już na swobodzie nawet daleko na północy Szkocji. Zaczęły pojawiać się też w Polsce. Witamy w Polsce. No i stało się. Mamy w Polsce papugi. Tylko czy to aby na pewno mile widziani goście? Aleksandretty obrożne, które zadomowiły się już w wielu polskich miastach, wcale nie mają ochoty odlatywać na zimę do ciepłych krajów. Tu one się zadomowiły początkowo w tej wierzbie. Tam jest dziupla taka. No i ludzie dokarmiają to tutaj przez zimę. Według danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obserwuje się je już nawet na północnych i wschodnich krańcach Polski. Ale co tam Polska? Odporne na zimno aleksandretty obrożne powiększają swój zasięg o coraz bardziej wysunięte na północ rejony Europy. Kraje te zaczęły dopiero niedawno mierzyć się z tym problemem i dlatego pochodzące z nich dane są jeszcze niepełne. Ale bez wątpienia papugi te nie przyleciały tam z tropików. Są to potomkowie uciekinierów z hodowli. To wyjaśnia, dlaczego najwięcej jest ich w Europie Zachodniej, do której importowano setki tysięcy ptaków egzotycznych, a tak niewiele jeszcze w Europie Środkowo-Wschodniej, która ze względów politycznych o wiele później otworzyła się na import papug. Zauważcie też Państwo, że w krajach o chłodniejszym klimacie papugi osiedlają się głównie w miastach, gdzie są dokarmiane przez ludzi lub same znajdują pożywienie na śmietnikach. Poza miastami nie potrafią jeszcze zdobywać zimą pożywienia, jak to robią już mnichy nizinne na Wyspach Kanaryjskich czy w cieplejszym klimacie pozostałej Hiszpanii. Ponadto zdaniem naukowców papugi w tych rejonach są w stanie przeżyć, jednak długie i mroźne zimy nie pozwalały im dotąd na swobodne odbywanie lęgów, a więc stworzenie stabilnych populacji. Ale pamiętajcie, że klimat się ociepla. Już w 2015 roku w okolicach Helsinek, stolicy Finlandii, odnotowano stado ponad 100 osobników. Pojedyncze zbiegłe osobniki zaobserwowano także żyjące w zimowych krajobrazach Sztokholmu, a nawet ponad 300 km dalej na północ. Z kolei norweska prasa rozpisywała się o Aleksandretcie obrożnej o imieniu Gunnar, która w sierpniu 2014 roku w mieście Moss uciekła z niedomkniętej klatki i przeżyła tam 5 srogich norweskich zim, kiedy to temperatura spada do -20 stopni Celsjusza.
Gunnar stał się narodowym celebrytą. Dzieci przebierały się za niego, pisano o nim piosenki. I wcale nie zginął z zimna. Wiosną 2019 roku jego żywot zakończył atak miejscowych ptaków drapieżnych. Ale wyobraźcie sobie, że również gatunki wymienione przeze mnie w poprzednim filmie o wolierach zewnętrznych jako najmniej odporne na zimno też osiedlają się coraz dalej na północ. Ciepłolubne przecież ary zawładnęły miasteczkiem Kirkby Stephen w północnej Anglii, gdzie temperatura zimą oscyluje około zera. Co prawda one nie uciekły, lecz zostały wypuszczone przez filantropa Johna Strata, który posiadał stado wolno latających papug. A przecież choć tamtejszy klimat jest łagodniejszy niż u nas w kraju, to wielu uznałoby tamtejsze warunki za absolutnie nieodpowiednie dla tych ar. I choć wciąż są dokarmiane przez stworzoną przez niego fundację, to żyją i gniazdują na okolicznych drzewach i kominach domów. A rola opiekującej się nimi fundacji sprowadza się do kupowania dla nich karmy i wypłacania odszkodowań za zniszczone dachy i anteny. Choć prawdę mówiąc, straty rekompensowane są z nawiązką dochodami z turystyki. Papugi to miejscowa atrakcja ściągająca ogromną ilość turystów. Z kolei na ulicach Stuttgartu w Niemczech, gdzie zimą temperatury spadają już wyraźnie poniżej zera, mieszka stado liczące około 60 amazonek żółtogardłych, zaliczanych przecież także do mniej odpornych papug. Doczekały się one nawet swojej strony internetowej. Mieszkają tu i rozmnażają się już od prawie 40 lat i chyba wcale nie mają zamiaru przenieść się gdzieś na południe. Wszystko to zaczęło się w 1984 roku, kiedy to pierwsza Amazonka uciekła z prywatnego mieszkania. Po nieudanych próbach jej schwytania obrońcy zwierząt zlitowali się nad samotną papugą, dokupili drugą i wypuścili na wolność. I w 1986 roku para ta odchowała 3 młode. Od tego czasu populacja, choć wolno, stale rośnie. Na ogół uważa się, że papugi tego gatunku wymagają wyższych temperatur i nie nadają się do całorocznych wolier zewnętrznych. Jednak te ze Stuttgartu, nawet w mroźne dni, są bardzo aktywne i można je obserwować w miejskich parkach. Jedynie na noc przenoszą się do centrum miasta, gdzie szukają nieco cieplejszych miejsc. Powolny wzrost populacji powodowany jest prawdopodobnie zarówno niskimi temperaturami, jak i faktem, że jest to jednak chów wsobny, to znaczy rozmnażają się osobniki blisko z sobą spokrewnione. Więc te z wadami rozwojowymi na swobodzie nie mają szans przeżycia. Tymczasem uwagę zwraca jednak ich doskonały wygląd, zwłaszcza upierzenie, a to ono właśnie sygnalizuje ogólną kondycję. Gdy ona jest gorsza, jego stan również na to wskazuje. Nie spotyka się ptaków w złym stanie zdrowia, których pióra byłyby w podobnym stanie jak u tych Amazonek. Nie chciałbym jednak, abyście Państwo odnieśli wrażenie, że jestem zwolennikiem ekspansyjności papug i kolonizowania przez nie coraz to nowych środowisk. Absolutnie nie. Każda ingerencja w środowisko narusza jego naturalną równowagę. Introdukcja obcych gatunków zawsze wiąże się z ryzykiem niepożądanych efektów. Ale na przykładach historii, które Państwu tu przedstawiłem, chciałem jedynie pokazać ogromne możliwości przystosowawcze papug. Dzięki swojej inteligencji i zdolnościom adaptacyjnym są one w stanie nie tylko przeżyć w skrajnych warunkach, ale nawet gniazdować i wyprowadzać nowe pokolenia. Możemy być pewni, że kurczenie się ich naturalnych środowisk w połączeniu z ociepleniem klimatu sprawią, że coraz to nowe gatunki będą zasiedlały obszary, na których nigdy wcześniej nie występowały. Kto wie, być może potomkowie sztuttgarskich amazonek żółtogardłych będą ostatnimi dziko żyjącymi przedstawicielami tego gatunku. Może jest to szansa dla przetrwania gatunków na swobodzie. Przyglądając się tym zeuropeizowanym papugom, nasuwa się pewna refleksja. Otóż zarówno mnichy, jak i aleksandretty, które stworzyły stabilne stada, to formy dzikie, czyli nominalne. A przecież przynajmniej w przypadku tych dwóch najbardziej inwazyjnych gatunków, w hodowlach dominują już od dawna mutacje barwne. Zakładając, że dziko żyjące w Europie ptaki to uciekinierzy z hodowli, a więc prawdopodobnie w większości mutacje, istotne wydaje się pytanie, dlaczego w zdziczałych grupach praktycznie ich nie widać? Nie natknąłem się na żadne badania,
które próbowałyby wyjaśnić to zjawisko. Jednak nieodparcie nasuwa się refleksja, że twory natury są jednak znacznie doskonalsze niż te, będące rezultatem ludzkiej w nią ingerencji. Wtrącanie się w genetykę powoduje, że powstałe nowe mutacje kolorystyczne nie mogą na swobodzie konkurować z tymi ukształtowanymi przez tysiące lat ewolucji. Być może już niedługo papugi staną się stałym elementem naszego środowiska przyrodniczego. Ale jeśli już musimy przyjąć tu tych niezbyt mile widzianych gości, tych kolorowych, niszczycielskich kolonizatorów, którzy zakłócają naszą równowagę biologiczną, to niech to przynajmniej postępuje bez ludzkiej ingerencji. Dlatego bądźcie Państwo bardziej uważni i odpowiedzialni. Dołóżcie starań, by Wasi pupile nie wyprowadzali się z Waszych domów.